Dzień dobry. Większość filmów jest z trasy, ale życie kierowcy przewoźnika nie polega tylko na byciu w trasie. Jest też dużo jeszcze innych zajęć, więc dzisiaj zapraszam do biura. Sparkujmy ją tu, przy schodach. No więc witam na bazie Imagination w Rzeszowie. Nie ukradną, bo mam kluczyk. No więc wróciłam z trasy i mam kilka rzeczy do załatwienia, też na mieście. A po mieście, w sumie jak jest ładna pogoda, to ta hulajnoga jest całkiem przyjemna. Coś przyszło. Chodźcie, zapraszam. Co to przyszło? Coś kojarzę. Takie coś. Ciekawe, co robią kierowcy i kierowczynie. Taka książka. No ciekawe, zobaczymy. Ach, to są takie książki dla bajek, widzicie? Jakbyście chcieli dla swojego dziecka, no to widzicie. Taka książeczka. I są też ciężarówki na Dakarze. Wow! Daleko do mety? Jeszcze 3 dni! Dobra, piękne książeczki. I tutaj są papiery, których ostatnio mi się nie chciało zrobić, a dzisiaj już mi się musi chcieć zrobić. Ha! Moja karta EKUS przyszła. To jest dobrze. Macie zrobione karty EKUS? Szczególnie teraz, jak wyjeżdżacie, to trzeba pamiętać o tym. Dobrze, dobrze. Tak jest. Tak wam tylko tutaj zasłonię. Oj, to też trzeba zasłonić, wszystko trzeba zasłonić. Generalnie wszystkie te daty, ale pamiętajcie o tym, żeby takie coś sobie wyrobić. To jest karta, która w razie jakiegoś nieszczęścia zdrowotnego, jesteście za granicą, to zabezpiecza wasze finanse, pokrycie kosztów waszego leczenia za granicą. W niektórych krajach działa to na takiej zasadzie, że tak czy inaczej musicie zapłacić, a na podstawie właśnie dopiero tego, znaczy tak, zeskanują, wyślą wam rachunek i później wy do Funduszu Zdrowia, Polskiego Funduszu Zdrowia będziecie musieli się zwracać o zwrot, a w innych krajach z kolei działa to tak, że zeskanują sobie i macie ze wszystkim spokój, sami sobie to pobiorą, więc tak czy inaczej trzeba mieć. Bez względu na to, czy jedziecie do pracy za granicą, czy jedziecie turystycznie. No i dobra, teraz powiem wam szczerze, że z tej ostatniej trasy tylko jedną CMR-kę muszę wysłać papierową. Ja już bardzo czekam, ale bardzo czekam czasu, w których CMR-ki będą już elektroniczne. Ja wiem, że e-CMR już działa, ale póki jeszcze nie jest przeforsowane prawnie, dopóki nie jest obligatoryjne, no to cały czas widzicie, są papiery, które trzeba porządkować, ale coraz mniej. Jedną CMR-kę mam wysłać, ale nie pamiętam którą, więc muszę sobie sprawdzić w zleceniu. I taka ciekawostka, że widzicie, nawet jak przyjeżdżam do firmy, to tam jest laptop. Ja swojego nawet nie brałam, bo mi się nie chce. Ja i tak wszystko po prostu mam w telefonie, porobione foldery. I ja i tak wciąż uciekam do telefonu, ze wszystkim, z płatnościami, ze zleceniami, z wszystkim do telefonu. Dobrze, dajcie mi chwilę, ja sobie znajdę, które to było to zlecenie, skąd dokąd, bo już pamiętam od której spedycji, ale nie pamiętam, skąd dokąd to było. To jest też razem z tym i to też. To jest tylko i wyłącznie to. Co oni tam napisali w tym zleceniu, że gdzie oni chcą to wysłać? To było napisane. Po co komu takie papiery? Ani mi niepotrzebne, a co dopiero po co im? 70. Dawniej, na samym początku, drukowałam każde zlecenie. Wszystko drukowałam, wszystko razem spinałam, ale teraz doszłam do wniosku, że widzicie, z jednej trasy nawet nie rozdzielam CMR-ek, bo szkoda po prostu papieru. Dobrze. To co? Lecimy na pocztę? Wyślemy to, bo powinnam była to wysłać już w zeszłym tygodniu, ale mi się nie chciało. A termin leci. Kluczyk mam do hulajnogi tutaj. To wezmę tutaj.
na Was czekałam, że już nawet pocztę załatwiłam. No więc teraz możemy wracać do firmy i niestety nie jest to koniec dzisiejszej pracy. Piękny dzień, ale ja też czasami muszę pokiblować w biurze. Ale teraz jest ta ciekawsza część. Mianowicie idziemy przygotować Volvega do trasy, bo w końcu dostał Volvek zlecenie. Proszę Państwa, miałam wziąć buty robocze, ale mi się nie chciało, więc wzięłam stare. Jest ok? Jest ok. Bo ta hulajnoga ma generalnie 3 tryby. Pierwszy to jest tylko taki w trybie pieszego i generalnie jest z małą prędkością do 5 km na godzinę, ale jak się naciśnie 2 razy szybko, to wtedy przechodzi w taki tryb, który ma ograniczenie 15 km na godzinę. Jak się naciśnie jeszcze raz, tak 2 razy szybko, no to wtedy przechodzi w taki tryb 25 km na godzinę. I tak do jazdy po mieście, no to akurat jest sam raz. Tu jest dużo ścieżek rowerowych, więc fajnie, mega fajnie. To chodźcie, wracamy do biura. Ale ładne ziemniaki, widzieliście? Chyba, że to młode ziemniaki. Jakieś takie duże jak na młode ziemniaki. Dobra, bo widzicie, jestem na chodniku, mam tryb pieszego, ale już przechodzę na ścieżkę rowerową, więc tak to się robi. To jest tryb pieszego. O, ja już cały okręt pobrudziłam. No i tak, to jest tryb pieszego. Teraz przechodzę na ten wyższy. Jeszcze wyższy. A to jest już diabelski, czerwony. A jeszcze jak raz nacisnę, to mam światło. Bo jak zauważyliście, to ta hulajnoga ma kierunkowskazy, nie? A to już Wam pokazywałam zresztą. Tak ładnie tutaj mruga. Żeby nie machać ręką. Tak jakieś takie dziecko w przedszkolu. Teraz jeszcze włączyłam światła. No i patrzcie. Teraz to ja jestem super bezpieczna. Aż bym chciała teraz tak, wiecie. Zadriftować. Jednak driftować nie umiem. To teraz przechodzimy do tej drugiej części. Hulajnogę na razie składamy. Hulajnoga pójdzie do Volvega. Pokażę Wam ciekawostkę jeszcze z tą hulajnogą odnośnie brania ją w trasę. Patrzcie, ją się rozkłada tak, że tu jest taka zapinka, otwiera się, jest jeszcze drugie zabezpieczenie, składa się, w sumie mogłabym ją wyłączyć. Do tego składa się i tak, tutaj jest takie oczko. Widzicie? Ono jest złożone normalnie, ale jak potrzebujemy, to tak się rozkłada i ono idealnie pasuje. Widzicie? Tu jest schowany haczyk. O. I już jest teraz zahaczone, tak? Tak jest już zahaczone. I tym oto sposobem, jak chcecie hulajnogę swoją zabrać do samochodu, jak gdzieś wyjeżdżacie, czy do ciężarówki, no to patrzcie. Jakbyście się zastanawiali, czy jest ciężka, czy nie jest ciężka, no waży 24 kg, więc ani ciężka, ani lekka, ale jak już zauważyliście, to jest porządny sprzęt. Można go postawić koło Goldhofera. Spokojnie, 2 hamulce tarczowe, więc pięknie hamuje i nieważne, czy jest mokro, czy sucho, wygodnie się jeździ. Fajne amortyzowane zawieszenie, więc dziury też nie są takie już złe, jak się nią jeździ. Jest światło, jest przyspieszenie, fajnie się sprawuje. Więc generalnie, jak widzicie, jeżeli ja sobie radzę z zestawieniem mojej hulajnogi na naczepę, czy z włożeniem na górne łóżko w ciężarówce, to mi się wydaje, że Wy sobie też poradzicie. A rzeczywiście mega sprawa. Dzisiaj tak przy okazji kręcenia tego materiału dopiero pierwszy raz zauważyłam, jak dużo czasu się traci samochodem w korkach na mieście, bo co chwilkę musiałam czekać na Patrykach. Mi się zdaje, że gdybym nie czekała, to w ogóle chyba bym z 10 minut szybciej wszystko załatwiła, a do poczty był tylko 1,5 kilometra, więc taki dystans, że na nogach z biura się nie chce iść, jak człowiek przyjechał samochodem, ale hulajnogą już wyskoczy. No i w ogóle zauważyłam, a tego wcale nie widziałam, że ja mam po drodze bardzo ładne zielone tereny, więc ścieżki rowerowe tak mi się zawsze kojarzyły, że raczej wiodą tak cały czas przy drodze, ale ta ścieżka rowerowa czasami przejeżdżała przez taki jakby park, nie park. Fajnie, wiecie, tak w środku pracy człowiek wyskoczył tak jakby na chwilę do parku. No właśnie, jeżeli chodzi o dystans, jaki ona może przyjechać, no to widzicie, ja objechałam Barcelonę, było wtedy
42 km w dwie strony łącznie. No i po tej baterii w ogóle nie było widać, żeby coś zeszło. No i teraz jest całkowicie naładowana i cały czas wygląda poziom tak samo. Ale oficjalny zasięg podawany przez producenta to jest 60 km na pełnym ładowaniu. Ale oczywiście to się może zmieniać w zależności od warunków, od terenu i od wagi kierowcy, człowieka podróżującego. To jest hulajnoga, która ma sobie radzić dobrze i w mieście sobie doskonale radzi, ale teraz wezmę ją w trasę Volvegiem i zobaczymy, jak sobie będzie radzić w terenie. Ale generalnie ta hulajnoga to jest crossover wśród hulajnog, co oznacza i do miasta, i w lekki offroad, więc jeżeli zastanawialiście się nad tym, żeby sobie kupić taką hulajnogę, no to Motus Pro 10 Urban będzie doskonały, bardzo uniwersalny, świetnie sobie radzi, już przetestowałam kilka razy i naprawdę mi się mega podoba. Tak na lato, świetne rozwiązanie. I z kodem Iwona 400 zł rabatu na Motus Pro 10 Urban i 100 zł rabatu na pozostałe modele Motus z kodem Iwona 100. I pamiętajcie o kasku, żeby było bezpiecznie. Pięknie, pięknie, ale teraz, proszę Państwa, to my się zabieramy do pracy. I nie chodzi o taką pracę, podnoszenie hulajnogi w górę i w dół. Chodzi o to, żeby teraz tego Goldhofera nasmarować. Bo w końcu Volveg dostał zlecenie. Słuchajcie, co się dzieje z tymi gabarytami w tym roku, to jest po prostu jakaś masakra. Co chwilkę mnie pytacie, co się stało z Volvegiem, czy już mi leasing zabrał Volvega. Jeszcze nie zabrał. Jeszcze nie, jeszcze Volveg stoi oficjalnie na moim miejscu parkingowym, ale dziękuję za to, że się martwicie. Ja się też czasami martwię, ale póki co jeszcze żyjemy. Żyjemy jakoś w tym kryzysie i jakoś udaje się przetrwać. Natomiast cieszę się z tego, że w końcu jest jakieś zlecenie. Jakoś mało tych ciężkich ładunków jest w tym roku, strasznie mało. Dużo gorzej niż w tamtym roku, dlatego tak sobie jeżdżę teraz Volvim. Ale jak już mam zlecenie, które teoretycznie powinnam właśnie dzisiaj dostarczać, ale się przyniosło na 12 maja, ale w sumie dalej nie mam potwierdzenia, czy to będzie rzeczywiście 12 maja. Tak czy inaczej, plan jest taki, że 6 lub 7 ładuję Volviego do Norwegii, obracam kółko i od razu po Volvega i od razu na załadunek Volvega do Łodzi. Więc muszę mieć Volvega gotowego. A raz, że łańcuchy stoją już 3 czy 4 miesiące, widzicie, takie porzewiałe, więc jak przyjadę na załadunek, to musi wszystko wyglądać i to musi być sprawne, działające, a nie, że się będę z tym szarpać. A dwa, że sprawdzę jeszcze smarowanie centralne. Też już chwilę nie nabijałam. Też on nie jeździł, ale oczywiście go odpalałam i trochę tam jeździłam po placu, żeby się wszystkie podzespoły smarowały. Natomiast trzeba po prostu sprawdzić te smarowania i dobić wszędzie, żeby miała z głowy. No i dobra, z gadania to się nie zrobi. Gdzie są kluczyki do Volvega? Wzięłam sobie rękawiczki. Wiecie, że ja zawsze używam Mechanicsy różnego rodzaju, ale stwierdziłam dzisiaj do smaru, to po prostu wzięłam takie najtańsze ogrodowe, bo to zawsze się smarem opaćkam i później mam problem z tymi rękawiczkami, bo ani to prać w pralce z innymi ubraniami. Co teraz? Nie chce mi się robić, to bym pierwsze łańcuchy nasmarowała, bo do tego nie trzeba myśleć. Ale z drugiej strony chciałabym mieć z głowy tą ważniejszą robotę, trudniejszą. Dobra, róbmy to smarowanie. Volveg. Pani o tobie pamięta. Ale czemu ty taki bezrobotny jesteś, Volveg? No i starczy. Volvi, jakbyście się interesowali, gdzie jest, co robi, no to Volvi jest w Opolu, w Gniotpolu na swoim serwisie. Jedna rzecz, którą muszę sprawdzić, gdzie ona jest, bo nie pamiętam gdzie. Ten pistolet w końcu, czy ja go wzięłam z bazy, czy nie? W sensie z biura. Wydaje mi się, że w końcu cały czas w biurze leży nieszczęsny pistolet. Ta smarownica porozwiała. Całkiem do porządku. Stary wąż, który puszczał smar na lewo i na prawo, już w końcu schowamy. My to wypróbujemy nowy. Chociaż sobie z tego starego, nawet jakby nowy był zły, co mi po starym, który tak puszcza. Widzicie? Wzięłam hulajnogę, ale z torebki nie przyłożyłam multitula. Czy sobie poradzę bez multitula z tym wężem? Tu jest nasza smarownica. Trzeba ją uzbroić. Pierwszy to tutaj. Dobrze. Przedłużymy sobie to.
I teraz jeszcze zrobimy tak, że zaraz sobie to podepniemy, ale pierwszy jeszcze wąż. Teraz jeszcze trzeba to dokręcić. Teraz tak, trzeba rozplątać. Dobrze, to rozplątane. Tak, tworzymy sobie jeszcze wiadro ze smarem. Raz nie wzięłam multitula, raz. Widzicie, jak ciężko jest żyć bez multitula? No, trzeba kombinerki. O, dziękuję. Patrzcie, jaki piękny smar. Jest piękny. No więc dobrze, mamy smar. Teraz jeszcze to zrobimy o tak. Tutaj w tym też oczywiście jest, w smarownicy jest smar. Ale właśnie tego się obawiałam. I przez tą dziurę tam naleciało. Właśnie tak się cały czas zastanawiam, bo normalnie to powinno, po prostu powinnam włączyć i to się tak, te wszystkie smarownice, co ja widziałam, to tak sobie zaciągały po prostu i ta też tak myślę, że będzie robić, tylko że dobrze, jakoś tak to po prostu trzeba będzie zrobić. Ten smar ja stary też powycieram, podłączymy go do pneumatyki. Pistoletem wywalimy to, co jest tutaj w rurze do tego. Tym by mój tata nie pogardził. No nic, trudno. Nie wygląda źle niby, ale... Dobrze, i teraz tak, to sobie włożymy tutaj. Bezpośrednio do smaru. Teraz jak to robić, żeby się trzymało? Wiesz co, Patryk? Chyba będziesz musiał to trzymać, żeby to się nie przykrywało smarem, nie? Bo ja już to widzisz, że paćkałam. A teraz jeszcze tak, co muszę zrobić? Teraz, że włączyć sobie to. I zaczniemy teraz od tych dużych, bo teraz tak, podniesiemy sobie naczepę do góry, dajemy do góry i teraz tak. No. Proszę? No. Jak nie podparuje, to nie pojedzie. Nie pojedzie. No. Miłej pracy. I wzajemnie, dziękuję. Czy ta przyzwoitica wyda teraz w ogóle. Podłączamy. Dobra. Spróbujemy to. I już jest czysty. Także fajnie. A wiesz co? Bo tutaj nie sięgniemy, tak? Nie sięgniemy. Oj, Patryk, nie na to się pisałeś, co? Czekaj, bo są światła włączone, czy nie? Światła muszę włączyć. I oczywiście na złączeniu. Dobra, pchajmy, bierzmy to, bo mnie z tymi wężami. Pistolet dobry, wszystko dobrze. Tam widzisz, szybko idzie, dobrze. To była tak ćwiartka, już jest 3/4. Dobra, i od razu idziemy do drugiego. Jak nigdy nie widzę. No kurczę, one tu mają wypuszczone. Tu są zbiorniki. Są kalamitki, dobra. Największy problem jest taki, że tak jest to trochę niemądrze zrobione do końca, że nie widać w ogóle tutaj tych zbiorników i trzeba wejść o tak. Dobra, już go widzę. Jak się nie trzyma dokładnie prostopadle, tego z dołu jak się jest pod naczepą się nie widzi, to niestety kalamitka puszcza troszkę bokiem, mimo tego, że już takie kalamitki kupiłam. No widzicie, i tak to jest dzisiaj.
Oddawaj go. Nie chodzi. I sobie zęby wybije. Jeszcze wrócę do tego pierwszego, bo tam się zdaje, że jeszcze nie dobiło do sufitu. Ten pierwszy był bardziej wykorzystany. Dużo zeszło? No, trochę. 15 centymetrów. To są duże zbiorniki. Jeszcze do tego dobijemy. Teraz już chyba starczy. Dobra, to żeby tam nie cisnęło, tego szybko odłączę od powietrza. O Jezu, jaki bałagan. Teraz tak, co ja z tym mam zrobić? Podciągniemy to. Jest dobrze. No dobrze. Dobrze, także wolwek nasmarowany. Czemu światła musiały być włączone? Bo centralne działa dopiero jak są światła włączone. Więc centralne jak się nabija, to tam też sobie chodzi takie śmigiełko co jakiś czas i miesza ten smar. Dlatego to właśnie... No dobrze, więc teraz zrobimy to tak, że wolwek już się pewnie naładował. Wezmę to stare wiadro, którego kiedyś mi się otworzyła wieczko. Tamten smar raczej też już będzie do niczego. Więc wywalimy to, wtedy to wyczyścimy i zamkniemy smarownicę. Dobrze. Ale gorąco. Wypoziomowane. Teraz jeszcze sprzątanie i kosmetyka. Trochę jestem rozczarowana tym dzisiejszym dniem. Szybciej to miało mi pójść. Tak. Teraz co ja chciałam. Albo mi się zdawało, że miało. A już wywaliłam. A smaru nie wywalę, może ja wezmę, to stara będę miał. Dobra, smar już załatwiony. Jest tutaj na placu pan, który ma, spójrz sama, który ma starego smara. I on powiedział, że on sobie weźmie taki stary wiaderko, przełoży ten smar, a wstępnie już sobie oddał wodę do wiadra i pokazało, że tam jest pół tej smarownicy. Takiego smaru to wygląda dobrze. Ja do takiego układu nie będę cisnęła smaru, co z tą drogą, bo wiadomo, że on nie jest zepsuty, tylko po prostu, wiecie, no w smarze są takie, powiedzmy, że bąbelki z wodą, więc ja tego nie chcę sparowania centralnego, ale generalnie raz, żeby żyć tego uprawnienia, dlatego trzeba zutylizować, więc wiecie, ja chyba za bardzo nawet nie mam gdzie zutylizować, a on sobie weźmie, powiedział, fajny ten smar, ale będzie dobry, nie? I tata jakby był, jak on zobaczył ten smar, to tak samo wybrał. Pierwszym razem smarowaliśmy, oj, tam mi tego smaru trochę, bo weź sobie dużo jecie. W starych naczepach miał właśnie taki problem z tymi uchwytami na uszy. One strasznie właśnie rdzewiały. Jakby się przez miesiąc nie poużywało i nie nasmarowało, no to po prostu koniec. Młotem trzeba było to robić, a widzicie, teraz już nie ma z tym problemu. Tak w ogóle to się załadunek nam szykuje. Powiem wam szczerze, że będzie 73 tony. Wiem, że wysoki. Mam nadzieję, że to będzie przynajmniej jakaś taka skrzynka, bo czasem w którym mam to na wymiary, ale dokładnie nie wiem, co to jest. Mam też tam listwę poziomującą. Poziomująca jest taką piątę, wiecie, do sprawdzania wysokości, więc wiecie, jak jest wychwalane wydane na zalicznięcie 4, 45, no to znaczy, że to ma tak wszędzie przejść. Ale to wcale nie oznacza, że po drodze nie trzeba będzie gdzieś zwalniać.
Słuchajcie, resztka smaru, ta spod wody, pójdzie do smarowania ciężarówki stara, do smarowania resorów w autobusie i jeszcze do koparki. Widzicie, jak to jest dobrze pójść i zapytać? Czy ktoś nie pomoże wyczyścić? Szkoda by było teraz tego tyle wywalić, a ja mam teraz z powrotem puste opakowanie. Ta góra dalej nie wygląda tak idealnie, jakbym chciała, a może troszeczkę się zleje jeszcze, jak będzie stało. Specjalnie po to nie wkładałam tego tak do smaru. O. No, dokręcimy. To. Dobrze. Jestem głodna, żebym ten smar zjadła. Za chwilę to się żarty już skończą. Kamy pięknie. Zamkniemy na górę i przykryjemy tym razem już. No już lżejsze niż przedtem. Włożymy to tu. Jeszcze tymi gumami. Jakbyście kiedyś kupowali smarownicę i będziecie rzeczywiście dużo używać, to nie kupujcie tej. Albo liczcie się z tym, że będzie do wymiany w krótkim czasie. To jest taka średnia półka. Ja nie brałam takiej typowo wysokiej półki, bo stwierdziłam, że na jeden zestaw to ile tego będę używać. No ale tak to jest. Niestety się wybiera półśrodki. Ach. Dobrze. Ach. I oto, proszę Państwa, jest po dzisiejszej robocie. Można się zbierać i jechać do domu. Dzisiaj w żadnych korkach nie stoję. A Wam dziękuję za uwagę. Przypominam o zniżki na hulajnogę Motus Pro 10 Urban. I do zobaczenia na trasie. Śledźcie, bo zobaczymy, co to Wolbek załaduje w końcu. Czy on będzie potrafił jeszcze jechać, jak on był w takich wakacjach długich. Do widzenia!